Dzisiejsze wydanie wiadomości zaczynamy od szokującej informacji prosto stąd. Właśnie teraz, w nocy z piątku na sobotę, Dolina Chochołowska przestała istnieć. Wyobraź sobie wymarzony górski świat. Świat, w którym każdy szlak jest ciekawy. Gdzie zawsze, niezależnie od pory roku, jest cicho. Wreszcie świat, gdzie nikt nie śmieci, a ludzie na grupach górskich są dla siebie mili. Góry tak naprawdę odkryłem gdzieś pomiędzy końcem studiów, a pierwszym bólem kręgosłupa. Przepadłem od razu i wierzcie albo nie, faktycznie żyłem w takim świecie. Wszystko było nowe, wszystko było ciekawe, a każdy wypad cieszył mnie tak bardzo, że nie przeszkadzało mi absolutnie nic. Sielanka trwała całe lata, aż pewnego dnia coś się zmieniło. Nie wszystko sprawiało mi już taką frajdę, jak wcześniej. Sporo rzeczy zaczęło mnie frustrować. Unikałem popularnych szlaków, szukając sobie spokojniejszych miejsc. Mój wymarzony górski świat przestawał istnieć, ale postanowiłem go odzyskać. Zrobię taką akcję w necie, że Chochołowska najgorsza dolina w kraju. Że nic tam się nie dzieje. Jest długa, nudna, nie warto tam iść. I po czasie, jak to załapię, to wreszcie będę miał ją tylko dla siebie. Nie wszystkie pomysły były dobre, przyznaję. Szukając ciszy, faktycznie mogłem się zaszyć gdzieś w Beskidach albo Sudetach. Odludnych miejsc tam nie brakuje. Niestety gdzieś w środku ciągle tliła się chęć zdobywania tych wyższych gór. Marsz przez lodowiec, nocleg pod ciemnym niebem, czy wreszcie wymioty związane z niewystarczającą aklimatyzacją. Klasyczne marzenia nowicjusza. Szczyty, na które mogłem wejść względnie samodzielnie, okazały się popularne i zatłoczone jak Giewont. Te, nad którymi hulał tylko wiatr, ciągle były dla mnie jeszcze zbyt trudne. Potrzebowałem pomocy i wtedy sobie przypomniałem o swojej pierwszej wizycie w Gruzji. Tygodniowy trekking przez ciche i bezkresne ścieżki Kaukazu, a następnie kilkudniowa akcja w grupie zorganizowanej na Kazbeku. Gdyby tylko dało się to połączyć w wymarzony górski wypad. Mieć wysoką, piękną górę, ale jednak trochę na wyłączność. Cześć Ewa, słuchaj, mam takie śmieszne pytanie. Odezwałem się do agencji Mountain Freaks, z którą właśnie wtedy po raz pierwszy odkrywałem Kaukaz. Cel miałem już dawno w głowie. Piękna, wyniosła i niezbyt popularna piramida. Tetnuldi. Od tamtego momentu wszystko potoczyło się błyskawicznie, bo okazało się, że zorganizowanie wyprawy indywidualnej na kaukaski szczyt to dla nich kolejny dzień w biurze. Zmontowaliśmy więc na szybko ze znajomą dwuosobową ekipę. Agencja zapewniła nam swoich najlepszych przewodników. Sam nie wiem kiedy, byłem na miejscu. Na Tetnuldi trudno wejść z marszu, jeśli się nie jest Bargielem czy inną Baranowską. W końcu to trochę ponad 4800 metrów, więc śmiertelnicy, o obolałych kręgosłupach zwłaszcza, powinni się wcześniej zaaklimatyzować. Nad Mestią powoli wstaje dzień, a my zmierzamy już sobie w stronę jezior Koruldi. Nie tylko dlatego, że to ponoć bardzo atrakcyjne miejsce, ale przede wszystkim dlatego, żeby złapać trochę wysokości i przygotować nasze organizmy przed tym, co nas czeka w kolejnych dniach. Tam za moimi plecami widać już naszą gwiazdę. No przyznajcie, że bardzo ładna piramida. Marsz nie sprawiał problemów. Nie wiem, czy zawsze tam tak jest, ale w tamtym momencie warunki były naprawdę wymarzone. Cisza, genialne widoki, no i nawet dzikie zwierzęta były jakieś takie przyjazne. Dotarliśmy na miejsce, czyli do jezior Koruldi. Po okresie ostatniej suszy wyglądają raczej skromnie. Jedno całkowicie wyschnęło, ale jest tu też takie większe. Otoczenie jest niezmiennie piękne. My zrobimy sobie pewnie krótką przerwę, pooglądamy i idziemy jeszcze wyżej, bo chcemy podejść mniej więcej na 3000 metrów, tam zrobić jakąś dłuższą przerwę, odpocząć, no i powdychać trochę tego wysokogórskiego powietrza. No i jesteśmy. Zgodnie z planem mniej więcej na 3100. I faktycznie wszystko szło zgodnie z planem. Tylko matka natura miała własny. A tak sobie zbiegamy. Wcale nie dlatego, że jakieś tam pioruny latają na nas.
5 minut w Chochołowskiej to cała wieczność. 5 minut na 3100 natomiast to całe nic. Pojawił się więc lekki niepokój. No, ale od zamartwiania się ponoć przybywa zmarszczek, więc z dwojga złego stwierdziłem, że wolę już żygać. Myśli zająłem moją ulubioną czynnością – pakowaniem. W wymarzonym świecie to byłby ten dzień, ale nie był. Zjedliśmy pyszne śniadanie, a potem pięknie spakowani czekaliśmy na naszych przewodników, którzy mieli po nas wpaść. Niestety prognozy pogody były mocno niekorzystne i akcję górską musieliśmy przesunąć. To trochę skomplikowało naszą sytuację, bo straciliśmy ważny z punktu aklimatyzacji dzień. Załamanie pogody i fakt, że musieliśmy zdążyć na samolot powrotny, postawiły nas nieco pod ścianą. Zdecydowaliśmy więc, by nie trzymać się już modelowego planu agencji, zakładającego dodatkowy nocleg powyżej 3000 metrów. Zamiast tego postanowiliśmy zaryzykować, wychodząc kolejnego dnia od razu na 3700. Smutno, ale smutek można zażegnać widokiem kotka, a trafienia piorunem no nie za bardzo. Czymś jednak trzeba było zająć dzień, więc poszliśmy pozwiedzać Mestię. Na początku planowaliśmy wyjechać kolejką na jakieś 2300, bo zawsze to jakieś wysokościowe placebo, no ale była zamknięta. Potem chcieliśmy odwiedzić tamtejsze muzeum, ale było zamknięte, a to już jakiś niedźwiedź. Zrobiliśmy więc zakupy, kupiliśmy świeży chleb, a potem stoczyliśmy, wstyd się przyznać, przegrany pojedynek z gruzińską mućką. Wróciliśmy do guest house'u, gdzie postanowiliśmy zająć nasze jeszcze dotlenione mózgi jakąś rozrywką. A potem kawa, ładne widoki i wyczekiwanie. To znowu miał być ten dzień i tym razem się udało. Szako i Georgi, nasi agencyjni przewodnicy, odebrali nas punktualnie o 9:00. To nie oni akurat, ale zabrakło mi przebitek. W taki sposób rozpoczęła się nasza akcja na Tetnuldi. Okay. That's it. Mamy takie ładne warunki, że nawet nie ciąży mi ten plecak, wyjątkowo ciężki. Wiecie jak jest, człowiek naczytał się o tych wszystkich rzeczach ultralight. I ja też się trochę wkręciłem, zabierałem na wycieczki mniejszy plecak. No i odzwyczaiłem się trochę od tego, co tutaj dzisiaj muszę nieść. Ale nie jest źle, nie jest źle. Zwłaszcza z takimi widokami. Ale wreszcie idziemy. Powiem wam, że się cieszę. Ten wczorajszy dzień taki leniwy. Nie było źle, trochę pospacerowaliśmy, coś zjedliśmy. Ale przecież po to tutaj przyjechaliśmy. Dokładnie nad nami widać już kuluar, którym będziemy podchodzić wyżej. Ponoć znajdziemy tam dużo luźnych kamieni, wszelkiego rumoszu skalnego. A w nocy dodatkowo przypruszył go jeszcze śnieg. Dobrze będzie też zaraz wyciągnąć kask z plecaka. No i pierwsze wyzwanie tej wyprawy dokładnie przede mną. No co wam będę zmyślał? Gdybym chciał zmyślać, to powiedziałbym, że Chochołowska piękną doliną jest. A wiemy jaka jest rzeczywistość. Także powiem zupełnie szczerze, że trochę w kość dało mi to podejście, ale patrzcie tutaj. Dotarliśmy do lodowca, zaraz będziemy się wiązać liną i zmierzać powoli do obozu drugiego, bo tam będziemy nocować na wysokości mniej więcej 3700 metrów. Zgadnijcie, gdzie jestem. Właśnie dotarliśmy do zwyczajowego obozu 2, mniej więcej na 3700. Stawiliśmy wszystkie nasze graty. Nawet nie wiecie, jak miło było zrzucić z ramion ten plecak. I będziemy sobie czyścić jedną tutaj z tych platform, żeby jak najszybciej rozłożyć namiot, bo zaczyna padać śnieg, skoczyć do śpiwora
Ale pochwalę wam się jeszcze jedną rzeczą, bo tutaj na podejściu, jak szliśmy przez lodowiec, nie miałem wam jak tego pokazać, ale było widać gwiazdę naszej wyprawy, czyli piękną Tetnulli, i powiem wam, że z bliska wygląda po prostu majestatycznie. Lodowce poprzecinane szczelinami, gdzieś tam potężne seraki, które tylko czyhają, żeby się oderwać, no i wspaniała południowo-zachodnia grań, której akurat nie było widać, a teraz to już w ogóle, ale mam zamiar wam to wszystko pokazać, ale najpierw, wiadomo, trzeba się ogarnąć. Ogarnięcie w moim przypadku oznaczało, że oglądałem, jak inni wykonują za mnie robotę, przepraszam, a potem wrzuciłem bez ładu graty do namiotu. Ale wiecie, to nie Instagram, że trzeba być idealnym. Bałagan mamy tutaj okropny, a będzie jeszcze większy, bo gdzieś zgubiłem okulary lodowcowe. Mam nadzieję, że nie zgubiłem, one tu w tym wszystkim muszą być. Musimy to po prostu przetrząsnąć jeszcze raz, ale nie mogłem odmówić sobie kawy. No i w zasadzie, jeśli chodzi o dzisiaj, to pozostaje nam nawadnianie się i jedzenie. Mamy kilka smakołyków, które zebraliśmy jeszcze z Mesti, więc powinno być fajnie. No i liczenie na to, że nasz organizm się nie zbuntuje pod wpływem tej wysokości, że tak względnie gładko to wszystko pójdzie i rano do wyjścia zameldujemy się w dobrych humorach, a co najważniejsze w dobrym zdrowiu. A teraz łapcie trochę przebitek z tego obozowego życia. Smakołyki mieliśmy rzeczywiście wspaniałe, bo świeży chleb zagryzaliśmy masłem orzechowym oraz przywleczonymi z Polski kabanusami. No i wieczór spędziliśmy na lenistwie, gotując litry herbaty o smaku chemii i dokonując inspekcji niezwykle profesjonalnego sprzętu z najwyższej półki. W nocy było minus 1 000 000 stopni, ale nie wiedzieć czemu zdecydowałem się na drobne niedopowiedzenie. Całkiem rzeźko, ale niestety trzeba było wyjść z tego śpiwora i zacząć działać. Najważniejsze to zebrać trochę wody, żeby sobie zagotować jakąś herbatę, zrobić coś do jedzenia. Nasze źródełko w 99% zamarzło przez noc, bo było naprawdę mroźno, ale widzę, że coś tutaj cieknie. Od wczoraj spadło sporo świeżego śniegu, co po pierwsze sprawiło, że jest tutaj naprawdę bardzo malowniczo, ale zastanawiam się, czy to w jakiś diametralny sposób zmieniło warunki tam wyżej, na górze. We wrześniu ponoć jest tutaj bardziej technicznie, mniej śniegu, więcej lodu. No i zastanawiam się, czy ten świeży puch coś tutaj zmieni. Jesteśmy jedynym zespołem w obozie, czyli nasza czwórka, 2 namiociki, więc jest naprawdę tak przygodowo. Jesteśmy tylko my i góra, która czeka na nas ciągle i ciągle chowa się pod chmurami. Obiecałem, że wam ją pokażę i obietnicę dotrzymuję. A tak wyglądał nasz skromny obóz. Tylko my, szum wiatru, chmury przesuwające się nad nami, no i ta, co się wreszcie postanowiła pokazać. Skoro dobrze znieśliśmy nocleg i zmianę wysokości, to trzeba było to uczcić kawą. No a potem czekała nas robota do wykonania. Zrobiliśmy sobie krótkie wyjścia aklimatyzacyjne, mniej więcej na 3950 około, tak patrząc na oko. No a w dodatku taki trening. Przewodnicy chcieli sprawdzić, czy cokolwiek jeszcze pamiętamy z tych naszych kursów, bo pewnie część drogi będziemy musieli pokonać asekurując się liną, no ale myślę, że nie wypadliśmy tak źle. Co do tego, czy na atak szczytowy wybieramy się jutro czy pojutrze, to jeszcze wam nie powiem, bo opcje są i takie, i takie. Pogoda niby ma być ok, tylko że jest potwornie zimno, co odczuliśmy dzisiaj w nocy w namiocie. Według prognoz odczuwalne na szczycie minus 23 jutro, więc tak dosyć himalajsko nawet. No ale zobaczymy. Przyjechaliśmy tu po przygodę i póki co ją mamy. Tak właśnie kończy się ten kolejny dzień. Pogoda dzisiaj w kratkę. Znowu jest szaro. Znowu zaczyna pruszyć śnieg. Więc nim zrobi się całkiem ciemno, byłem jeszcze do źródełka, nim zamarznie.
żeby zagotować jakąś herbatę na wieczór, coś do jedzenia. A te butelki mają też taki plus, że można ich używać jako termofor, wsadzając do śpiwora i jest to niekiedy bardzo, bardzo zbawienne rozwiązanie. No i właśnie, jeśli chodzi o zbawienność tego rozwiązania, to mam nadzieję, że dzisiaj trochę pośpimy, bo o 3:00 pobudka, a o 4:00 ruszamy w stronę szczytu, który już tradycyjnie, jeśli chodzi o wieczory, schował się pod chmurami. Tak więc o 4:00 atak szczytowy, teraz jeszcze coś do picia, do zjedzenia i kładziemy się do śpiworów. Właśnie wstaje dzień, jest po prostu przepiękny. No i to miłe, zwłaszcza, że to podejście nocą było dosyć niewdzięczne. Ten świeży śnieg faktycznie przysypał lód. Było dosyć stromo, musieliśmy się asekurować, ale tutaj jest już na lodowcu niesamowicie. Nie wiem, co inni czują, ale przyznam się wam, że nogi mnie bolą, a w szczególności łydki. Nie będę pytał innych, ani się nie będę im chwalił, żeby tu nie wyjść na jakąś taką miękką bułę. Ale myślę, że będzie ok, zwłaszcza, że jest niesamowicie ładnie. Patrzcie tylko. Mniej więcej 4200, czyli poduszka, tak się to miejsce nazywa. Dotarliśmy do plateau lodowca i widać już tę południowo-zachodnią grań Tetnuldi, bardzo piękną. I szczyt wydaje się blisko, ale oczywiście jak to w górach bywa, jest zawsze dalej niż się wydaje. Skalny odcinek granic za nami, raczej bezproblemowy, ale zbyt szybko nie dało się tam iść. No i przed nami została ostatnia część, czyli ta piękna ośnieżona grań, mniej więcej 2 godziny jeszcze pod górę. Tak blisko, a jednocześnie tak daleko. No ale nie wyobrażam sobie, żebyśmy mieli tutaj odpuścić. Muszę wam zdradzić, że potwornie bolą mnie nogi. Ale czujemy się nieźle, lekkie zmęczenie dokucza. No wiadomo, bo już parę godzin jest za nami. Widoki ładne, zrobiło się na szczęście trochę cieplej tutaj do słońca. No cóż, mam nadzieję, że za godzinę 30 wszystko będzie już jasne. Naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć. Poza tym, że jestem na szczycie Tetnuldi. 5 wymarzonych górskich minut. Mniej więcej tyle spędziliśmy na szczycie. Przestał przeszkadzać mi wiatr, chłód, a nawet nogi bolały jakby trochę mniej. I chyba wtedy, tysiące kilometrów od domu, wreszcie zrozumiałem. Niezależnie od tego, czy szukałem go w czasie wschodów słońca, samotnie pokonywanych szlaków, czy odwiedzając nowe, nieznane mi miejsca, to żaden wymarzony górski świat nigdy nie istniał.
Nie istniał, bo to nie miejsce. To wewnętrzny stan.